30 czerwca 1943 roku Gestapo aresztowało generała Roweckiego, dowódcę Armii Krajowej. Kto wydał go Niemcom? Jak doszło do tej zdrady i kim byli ludzie, którzy doprowadzili do tego, że Grot wpadł w ręce Niemców? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. Była środa, 30 czerwca 1943 roku. Kilka minut przed godziną 10, przed kamienicę przy ulicy Spiskiej 14 w Warszawie, zajechało kilkanaście samochodów niemieckiej policji. Na dachach domów ustawiła ona karabiny maszynowe, a mieszkańców kamienicy wyrzucono na podwórze. Kilka minut później Niemcy wyprowadzili z kamienicy dwóch skutych kajdankami mężczyzn i zapakowali ich do jednego z samochodów. Chwilę później cała kolumna ruszyła w kierunku siedziby głównej Gestapo w Alei Szucha. Tak wyglądała akcja aresztowania generała Stefana Roweckiego, Grota, komendanta głównego Armii Krajowej, którego niemieckie Gestapo poszukiwało od wielu miesięcy, ale bez rezultatu. Jak pisze w swojej książce emigracyjny historyk Tadeusz Rzęczykowski, wszystkie poprzednie długotrwałe usiłowania Gestapo trafienia na ślad Grota zawodziły. Głównym tego powodem była niemożność znalezienia informatorów w aparacie organizacyjnym Komendy Głównej Armii Krajowej lub wprowadzenia do tego środowiska własnych agentów. Zdaniem Rzęczykowskiego sytuacja zmieniła się gwałtownie w kwietniu 1942 roku po aresztowaniu młodego i sprawnego w swojej działalności pracownika wywiadu Armii Krajowej Ludwika Kalksteina. Ten ostatni, przebywając na Pawiaku, oświadczył podczas przesłuchania, że czuje się Niemcem. Został więc agentem Gestapo i wpisano go na niemiecką Volkslistę. I Kalkstein został dyskretnie zwolniony z Pawiaka. Od tamtej pory zadaniem Kalksteina było rozpracowywanie struktur Armii Krajowej i jej dowództwa. Zanim jednak Niemcy wypuścili Kalksteina z Pawiaka, ich agenci rozpowszechniali po Warszawie informację mówiącą o tym, że nie żyje. Było to o tyle wiarygodne, że wydawało się bardzo możliwe. Kalkstein mógł przecież zostać zatłuczony podczas brutalnych przesłuchań, jakie zazwyczaj Gestapo serwowało tym aresztowanym, co do których miało przekonanie, że działają w strukturach podziemnej Armii Krajowej. Kim zatem był Ludwik Kalkstein i jakie były motywy jego działania, które ostatecznie doprowadziły do ujęcia generała Grota, komendanta głównego Armii Krajowej? O Ludwiku Kalksteinie opowiadałem już Państwu w jednym z moich wcześniejszych filmów. Ale dla lepszego obrazu tej sprawy przypomnę pokrótce kilka najważniejszych faktów z jego życiorysu. Kalkstein urodził się w 1920 roku w spolszczonej rodzinie pruskiej zamieszkałej w Warszawie. W 1940 roku wstąpił do konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej, który był poprzednikiem Armii Krajowej. Skierowano go wówczas do grupy wywiadowczej o kryptonimie Straga i Kalkstein odnosił w niej niemałe sukcesy, za które został odznaczony przez dowództwo ZWZ Krzyżem Walecznych i awansowany na podporucznika.
Wkrótce potem ze straganu wyodrębniona została nowa grupa wywiadowcza, która została oznaczona kryptonimem H i odnoszący sukcesy w swojej działalności Kalkstein został jej dowódcą. Ale w kwietniu 1942 roku Kalkstein został aresztowany przez Gestapo i zgodził się z nim współpracować w rozpracowywaniu struktur Armii Krajowej. Ujęcie jej dowódcy generała Stefana Roweckiego-Grota było dla Gestapo najważniejszym celem i Kalkstein po opuszczeniu Pawiaka skoncentrował się na Grocie. Do współpracy z Gestapo namówił swoich byłych podkomendnych z Armii Krajowej. Blankę Kaczorowską, pseudonim Sroka, którą później została jego żoną, oraz Eugeniusza Świerczewskiego, Gęsa, który był jego szwagrem. Bezpośrednim przełożonym całej tej trójki z ramienia Gestapo został Untersturmführer SS Erich Merten. To właśnie on na bieżąco zlecał trójce zwerbowanych agentów zadania, wśród których najważniejszym było wytropienie generała Stefana Roweckiego-Grota i doprowadzenie do jego aresztowania. Zanim jednak do tego doszło, zdradzieckie trio agentów zadenuncjowało do Gestapo prawie 200 ludzi z oddziału wywiadowczego Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej. Byli wśród nich między innymi dwaj kolejni szefowie tej komórki. Podpułkownicy Wacław Berka, pseudonim Brodowicz, i Witold Drobik, pseudonim Dzięcioł. Znacznie trudniej było im za to namierzyć Grota, chociaż istniały na to spore szanse. Głównie dlatego, że Świerczewski znał Grota jeszcze sprzed wojny, ponieważ w latach 20. jako oficer oświatowy w jego jednostce był jego podkomendnym. Mógł więc go z łatwością rozpoznać nawet pomimo charakteryzacji. Ponaglany przez Mertena i Kalksteina, Świerczewski usiłował za wszelką cenę namierzyć Grota i w końcu mu się to udało. W jaki dokładnie sposób dokonał tego Świerczewski, tego chyba już nigdy się nie dowiemy. W każdym razie 30 czerwca 1943 roku Świerczewski rozpoznał generała Grota idącego ulicą Solec i natychmiast poszedł za nim. Gdy Grot wsiadł do tramwaju na moście Poniatowskiego, Świerczewski znalazł się w jego drugim wagoniku. Gdy generał wysiadł z tramwaju przy zbiegu ulic Raszyńskiej i Grujeckiej, Świerczewski dalej go śledził z bezpiecznej odległości. Gdy zauważył, że Grot wszedł do kamienicy przy ulicy Spiskiej 14, powiadomił telefonicznie Mertena o tym fakcie. Świerczewski już dobrze wiedział, że teraz liczy się każda minuta. I dlatego właśnie Niemcy błyskawicznie pojawili się przed kamienicą przy ulicy Spiskiej 14. Dzięki temu Grot mógł zostać aresztowany. To Świerczewski odegrał najważniejszą rolę w aresztowaniu Grota. Tę wersję potwierdził po wojnie na swoim procesie były szef warszawskiego Gestapo Ludwik Hahn, a także inni sądzeni warszawscy gestapowcy, którzy zajmowali się rozpracowaniem komendanta głównego Armii Krajowej. Aresztując Grota, Gestapo odniosło wielki sukces, o którym to sukcesie natychmiast poinformowano Hitlera. Jakie były dalsze losy trójki agentów Gestapo, których działalność doprowadziła do ujęcia generała Grota przez Niemców? Wiosną 1944 roku cała trójka agentów została zdemaskowana przez specjalną komórkę wywiadu Armii Krajowej. Ustaliła ona, że Kalkstein już jako funkcjonariusz Gestapo pracuje w jego siedzibie przy Alei Szucha. Trudno było więc go ująć i wykonać wyrok sądu specjalnego przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, który całą trójkę za zdradę skazał na śmierć. Schwytano tylko Świerczewskiego. W trakcie przesłuchania, jakie odbyło się w jednej z suteren kamienicy przy ulicy Krochmalnej 74,
Świerczewski miał się sam przyznać, że to on wydał Grota. Miał również potwierdzić, że wydał Niemcom także swoich bezpośrednich przełożonych Wacława Berkę Brodowicza i Witolda Drobika Dzięcioła. Po odczytaniu wyroku Sądu Specjalnego Armii Krajowej Świerczewski został powieszony. Z kolei Blanka Kaczorowska, która była już wtedy żoną Kalksteina, również znajdowała się pod szczególną opieką Niemców. Jedna z wersji mówi o tym, że była okazja, aby wykonać na niej wyrok sądu podziemnego, ale odstąpiono od tego z uwagi na fakt, że była wtedy w zaawansowanej ciąży. Jak dokładnie wyglądały ich dalsze losy, tego dokładnie nie wiadomo. W każdym razie małżeństwo Kaczorowskiej z Kalksteinem się rozpadło, zanim jeszcze wojna dobiegła końca. Ale oboje przygotowywali się już do nowej powojennej rzeczywistości, zacierając po sobie wszelkie ślady. Zmienili nazwiska, swój wygląd oraz miejsce swojego zamieszkania. Ludwik Kalkstein przeniósł się do powojennego Szczecina, gdzie pod nazwiskiem Wojciecha Świerkiewicza współpracował z miejscową prasą i filią tamtejszej rozgłośni Polskiego Radia. Pisywał też książki dla dzieci. Z kolei Blanka Kaczorowska zamieszkała w Łodzi. Tam też ukończyła studia i podjęła pracę w Państwowym Instytucie Sztuki. Oboje nie musieli obawiać się władz komunistycznej Polski, ani nawet samego UB. Te ostatnie zażarcie bowiem zwalczały akowców. Dobrze znały też przeszłość Kalksteina i Kaczorowskiej i chroniły ich. Ale ten spokój trwał do pewnego czasu. Na początku lat 50. Kalkstein został rozpoznany i zdemaskowany. W rezultacie tego po jakimś czasie zaczął się jego proces. Sąd Wojewódzki w Warszawie w 1954 roku skazał Kalksteina na dożywocie, ale w 1956 roku objęła go amnestia i zredukowała mu karę do 12 lat. Ostatecznie Kalkstein opuścił więzienie w 1965 roku. Cały czas znajdował się pod opieką komunistycznej bezpieki. Na jej polecenie w latach 80. pod nazwiskiem Edwarda Ciesielskiego wyjechał do Monachium, gdzie pracował w bibliotece tamtejszej polskiej misji katolickiej. Zajmował się wtedy zbieraniem informacji na temat tamtejszego polskiego środowiska i rozgłośni Radia Wolna Europa. Po 1989 roku powrócił do swojego rodowego nazwiska Kalkstein. Zmarł w Monachium w 1994 roku. Ale na początku lat 50. rozpoznano i zdemaskowano również Blankę Kaczorowską. Sąd Wojewódzki w Warszawie w 1953 roku skazał ją na dożywocie i również ona trafiła do więzienia. Ale Sąd Najwyższy z niewiadomych powodów zredukował jej karę do 10 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie Blanka Kaczorowska wyszła na wolność w 1958 roku po zaledwie 5 latach odbywania kary. Po opuszczeniu murów więziennych również i ona była pod kuratelą bezpieki. Kaczorowska została wówczas tajnym współpracownikiem Departamentu II MSW, czyli kontrwywiadu. Na jego polecenie w 1971 roku wyjechała do Francji, gdzie jako pracownica paryskiej filii Orbisu inwigilowała polskie środowisko emigracyjne we Francji. Zmarła w 2002 roku. O jej aktywności w środowisku polonijnym we Francji w latach 90. opowiadałem Państwu w przywołanym już przeze mnie filmie. A co stało się z najważniejszą postacią tej historii, generałem Stefanem Roweckim Grotem?
Po aresztowaniu w kamienicy przy ulicy Spiskiej 14 Grot został przewieziony do siedziby głównej Gestapo przy Alei Szucha. Osadzono go wówczas w pojedynczej celi, do której drzwi były otwarte i której stale pilnował uzbrojony wartownik. Ponieważ Gestapo obawiało się odbicia Grota, następnego dnia po zatrzymaniu przewieziono go samolotem do Berlina. Tam, w siedzibie głównej Gestapo przy Prinz Albrechtstrasse trwały dalsze przesłuchania Grota. Prawdopodobnie uczestniczyli w nich okresowo ci, którzy byli na samym szczycie hitlerowskiej hierarchii. Heinrich Müller, Erich Kaltenbrunner i sam Heinrich Himmler. W czasie tych przesłuchań Grot odrzucił wszelkie propozycje współpracy z Niemcami. W połowie lipca 1943 roku został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Osadzono go w Zellenbau, części obozu, w której przebywali specjalni więźniowie. Był dobrze traktowany przez władze obozu. Pozwolono mu nawet na pisanie swoich wspomnień. Gdy 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie, Heinrich Himmler nakazał rozstrzelanie Grota. Najprawdopodobniej nastąpiło to kilka minut po godzinie 3 w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 roku. Nadal jednak nie ustalono miejsca, w którym pogrzebane zostały zwłoki generała Grota. I dlatego na cmentarzu powązkowskim w Warszawie znajduje się tylko jego symboliczny grób. Jest już do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI, spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.